Cześć! Pamiętacie, jak w jednym z poprzednich odcinków nasz bohater, farciarz Tomek, został uderzony przez spadający karton i zginął na miejscu? W dzisiejszym odcinku Akademii Horusa chcemy opowiedzieć Wam o hełmach ochronnych. Oglądajcie! Justyna, hełmy to chyba jeden z najbardziej popularnych i uniwersalnych środków ochrony indywidualnej dla pracowników, no bo tak, stosujemy je i na budowie, i w kopalniach, przy produkcji, również na magazynie są one wymagane. No i skoro tak dużo różnych branży, to logicznym jest to, że nie powstał jeden rodzaj hełmu, tylko producenci zadbali o to, aby była cała gama wyboru na poszczególne sytuacje. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie omówili ofertę 3M w tym zakresie i zacznijmy może od najbardziej popularnego hełmu. Tak, w samym 3M też tych hełmów jest wiele rodzajów, w zależności od jakby określonych prac, czy też, tak jak powiedziałeś, branży, w której będą one zastosowane, ale takim modelem, który wyróżnia się pod kątem popularności, czyli też de facto sprzedaży samych hełmów, jest to model G3000. I tak, sam hełm G3000 też ma swoje jakby podrodzaje, czyli różne rodzaje tej samej wersji hełmu. Czyli różne kombinacje jakby są do różnych zastosowań. Dokładnie. Ale zacznijmy od tego podstawowego, który jest bardzo popularny. I tutaj, tak jak widzisz, jest hełm G3001. Co jest w tym hełmie dość wyjątkowego? To, że to jest hełm bardzo lekki, dlatego też świetnie przyjął się w przemyśle i innych branżach. Bardzo często pracownicy wybierają te hełmy ze względu właśnie na swoją lekkość, bo tylko 310 gramów z więźbą, tą najbardziej zaawansowaną. Mamy tu możliwość wyboru właśnie więźby, czyli tego, jakby na czym trzyma się hełm nam na głowie. I tak tutaj mamy więźbę z regulacją śrubową. Jak widzisz, po założeniu możemy sobie swobodnie regulować śrubą jakby rodzaj dopasowania tego hełmu do naszej głowy. Dodatkowo, jeżeli chcemy niżej bądź wyżej zamontować więźbę, mamy tu taką 3-stopniową również regulację, co pozwala nam na takie indywidualne podejście do pracownika i regulację pod rozmiar swojej głowy. Jakby inny rodzaj więźby, który występuje, no to wtedy występuje z regulacją paskową, czyli nie mamy tego komfortu jakby przekręcania śrubą, tylko musimy ją regulować na pasku. Dodatkowo, co jeszcze możemy sobie wybrać przy takiej więźbie, to rodzaj opaski. Tutaj mamy plastikową opaskę przeciwpotną, czyli w tej części czołowej, natomiast są też możliwości zaopatrzenia się w taką skórzaną opaskę przeciwpotną. Oczywiście to jest też element wymienny, co jest bardzo ważne, no bo to jest jednak rzecz, która nam się zużywa, głowa nam się poci, po jakimś czasie musimy to czyścić, wymieniać, więc to też nie trzeba kupować od razu całego hełmu, tylko możemy sobie samą opaskę zmienić. A czym się różni taka skórzana od tej standardowej plastikowej, tak? Tak, no na pewno trochę jakby komfortem noszenia, to na pewno, no skóra jednak będzie lepiej pracowała z naszą skórą, będzie nam trochę wygodniej. No, plastik jest zawsze plastikiem, więc tutaj no, idziemy w stronę komfortu. Ona będzie droższym rozwiązaniem, ale trochę bardziej wygodnym. No to prawie tak jak skórzane siedzenia w samochodzie. Dokładnie, tak. Idziemy właśnie w tym kierunku. Dodatkowo w tym hełmie możemy zastosować bardzo szeroką gamę różnych takich dodatkowych ochron dla pracownika, czyli w sytuacji, w takim środowisku pracy, gdzie oprócz ochrony głowy, o której tutaj mówimy, musimy zastosować na przykład ochronę słuchu, bo mamy tam hałas, te hełmy świetnie się w takich sytuacjach sprawdzają. Tutaj masz też sam model hełmu, tylko bez wentylacji, natomiast już z doczepionymi nausznikami przeciwhałasowymi. Czyli daje nam to możliwość, że pracownik zakładając hełm od razu zakłada również sobie nauszniki, czyli mamy jakby dwa zagrożenia wyeliminowane. Bardzo kompatybilne rozwiązanie, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś pod hełm zakładał nauszniki, które mają jeszcze dodatkową obręcz. No na pewno nie spełniałoby to wtedy jakby swojej normy i swojej funkcji, bo nausznik nam by po prostu też przeszkadzał. Co ważne, oprócz takiej ochrony przeciwhałasowej możemy zastosować też nawet ochrony twarzy. Tak jak widzisz, zamontowaliśmy tutaj taką przysłonę poliwęglanową, która na przykład przy pracach jakichś szlifierskich będzie nam chroniła całą twarz, nie tylko oczy. Może to być też osłona taka siatkowa, czyli dla pilarzy, dla osób, które nie wiem, koszą trawę na przykład, a są też miejsca, gdzie jest wymagana ochrona głowy, będzie to świetnym rozwiązaniem.
A pozwól, że jeszcze dopytam tylko o te ochronniki suchu, no bo wiemy, że 3M ma bardzo szeroką ofertę w tej kwestii. Czy do hełmów mamy jakiś jeden konkretny model, który możemy doczepić, czy też mamy jakby tutaj całą gamę? Też jest naprawdę duża dowolność, ponieważ prawie każdy ochronnik suchu, który występuje w wersji nagłownej w 3M, występuje też w wersji dohełmowej. On po prostu jest wtedy nie na połąku, tylko ma specjalne takie adaptery. Co ważne, te adaptery od razu pasują do hełmu, czyli nie musimy kupować nausznika plus dodatkowych rzeczy, tylko one mają wbudowany ten adapter, do którego dodatkowo potem, jak takie trochę klocki Lego, możemy sobie doczepić na przykład osłony. Czyli wtedy osłona też jest doczepiana do naszych nauszników. Czyli składamy sobie sprzęt w zależności od zagrożenia. Prawie jak VK. Prawie jak VK. Tak no dobrze, jest. a co jeszcze wtedy możemy sobie skompletować do takiego hełmu? Jeżeli na przykład nie potrzebujemy już takiego zaawansowanego rozwiązania, jaką będzie osłona, możemy zastosować sobie okulary. I zobacz, tu są ukryte okulary dohełmowe V9C, które świetnie nam chowają się pod hełmem, czyli w sytuacji, kiedy ich nie potrzebujemy, chowamy je sobie między więźbę a hełm ochronny i wysuwamy je sobie tylko w momencie, kiedy tego potrzebujemy. Co ciekawe, możemy je mieć nie tylko w takiej wersji przeźroczystych soczewek, mogą być przyciemniane, czy również w kolorze żółtym. Czyli znowu dowolność dla pracownika w zależności od miejsca pracy, gdzie będzie wykonywał swoje obowiązki. Całkiem ekstra. A mówisz, że tu są jakby te same modele hełmów, ale tak, ten ma dziurki, ten nie ma dziurek. Rozumiem, że to jakaś specjalna wersja z wentylacją. Tak jest. Hełmy G3000 występują właśnie w wersji wentylowanej, jak słusznie zauważyłeś, jak i bez wentylacji. Te hełmy bez wentylacji będą miały dodatkowo jeszcze atesty pod pracę 440 V, czyli tam pracę nie wiem, dla elektryków bardzo często popularne. Dodatkowo hełm G3001 występuje również w wersji dielektrycznej, takiej certyfikowanej wtedy do 1000 V. A taką wersją już najbardziej zaawansowaną do trudnych warunków pracy są hełmy G3500. One wtedy są dedykowane do bardzo wysokiej temperatury. Standardowo takie hełmy możemy stosować w warunkach od minus 30 stopni do plus 50. Natomiast ta wersja G3500 to już takie hełmy, gdzie mamy na przykład pracę przy otwartym ogniu, jakieś odlewnie, sytuacje, gdzie faktycznie pracownik jest mocno narażony. Ten hełm jest certyfikowany do aż plus 150 stopni Celsjusza. No nie chciałbym pracować w takiej temperaturze, ale widać, takie zawody również się pojawiają. No niestety, też są ludzie, którzy w takich ciężkich warunkach pracują, no ale też wtedy muszą mieć odpowiednią ochronę i jakby 3M też o to zadbał. Dobrze, dużo sobie powiedzieliśmy o tych dwóch modelach, ale mamy też tutaj na stoliku trzeci model. On się różni, jak rozumiem, od tych dwóch poprzednich czymś. Tak, to nie jest... Czymś ciekawym. Tak, to nie jest już seria G3000, tylko to jest wariant bardziej ekonomiczny. Możemy też rozróżnić go po tym, że nie ma czerwonego znaczka na tym hełmie. A ten czerwony znaczek to co to za bajer, że tu jest, tam go nie ma? To jest wskaźnik uwikator. On występuje właśnie od serii 3000 wzwyż. Wskaźnik, kiedy pracujemy bardzo dużo w warunkach zewnętrznych, kiedy ten hełm jest no, jakby narażony na promienie UV. No to dzisiaj tak dosyć mocno nam tutaj świeci słonko. Dokładnie. Tak jak właśnie dzisiaj pracujemy sobie na zewnątrz, wtedy dodatkowo oczywiście na warstwę naszego hełmu ochronnego no, działają te promienie słoneczne. I na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo, jak to słońce zadziała nam na naszą skorupę, a to jest bardzo ważne, no, chroni nasze zdrowie, nasze życie. Dlatego tutaj 3M właśnie zaaplikował taki uwikator, który nam powie, jeżeli on zblednie do koloru białego, to znak, że po prostu hełm należy zutylizować, pomimo tego, że może mieć już jeszcze dobry okres ważności. A właśnie, okres ważności, to ile czasu taki hełm jakby jest zdatny do pracy? Hełmy są zdatne przez 5 lat od daty produkcji. No ale gdzie tego szukać? No właśnie. Żebyś mógł sobie to na bieżąco sprawdzać, jeśli jesteś pracownikiem, wydano Tobie hełm, to możesz to sprawdzić. Możemy odwrócić sobie hełm na drugą stronę i na daszku jest taki specjalny zegar, który w środku ma rok produkcji, natomiast strzałeczka wskazuje nam miesiąc wyprodukowania. I to jest data właśnie wyprodukowania tego hełmu, czyli od niej dodajemy sobie przez 5 lat i przez tyle możemy użytkować taki hełm ochronny. Czyli tak w tym przypadku tutaj mamy maj 2021, czyli do maja 2026 praca w nim jest bezpieczna. Rozumiem. Tak. O ile oczywiście ten znaczek tutaj w międzyczasie się nam nie zmieni na biały. Tak jest. No i też pamiętajmy o takich indywidualnych przeglądach. Hełm ochronny
Oczywiście ma swoją przydatność 5 lat, ale jeżeli coś się wydarzy, jeżeli coś na niego spadnie, jeżeli zauważymy jakieś odkształcenia na skorupie tego hełmu, to znak, że też powinniśmy to zgłosić do na przykład przełożonych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i nie ryzykować, nie pracować w takim hełmie, czy gdzieś jakieś pęknięcia się pojawią, bo wtedy jakby nie mamy żadnej gwarancji, że jeżeli coś my byśmy spadli albo coś nam na głowę spadnie, to ten hełm faktycznie spełni swoje zadanie. Powinno się też praktykować takie jakby dobre nawyki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i też raz w roku przy jakby innej kontroli sprzętów, które są wymagane, też sobie te hełmy ochronne przejrzeć z osobą, która jest jakby do tego wyznaczona, żeby też ona swoim okiem spojrzała, czy faktycznie te hełmy jeszcze nadają się do pracy. No oczywiście to w końcu wszystko dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia. Tak. No i wracając do tego modelu jakby niższego, to jest taka wersja stworzona w trzemie bardziej ekonomiczna. Przypomnij, to jest H700, tak? Tak, to jest H700 hełm. On też będzie występował w dwóch rodzajach, jeżeli chodzi o wentylację lub bez wentylacji. Tutaj będzie bardzo podobnie jak w hełmach G3000. Jest on jednak trochę cięższy niż G3000. Waży z takim rodzajem więźby 378 gramów dokładnie, więc może to nie są duże różnice, ale jednak po jakimś czasie mogą być lekko odczuwalne. Tak samo jak w serii G3000 mamy dwa rodzaje więźby, jeżeli chodzi o sposób regulacji, czyli więźba śrubowa bądź na pasku. Też mamy możliwość zmiany sobie tutaj tej opaski przeciwpotnej, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o długość użytkowania i komfort. Również nie zapomniano o kompatybilności z innymi środkami ochrony, czyli tak samo możemy sobie zastosować te same nauszniki, okulary ochronne czy przysłony, również możemy sobie doczepić do tego rodzaju hełmu. No dobrze, bo mówiłaś o tych rodzajach wentylacji, jedne z wentylacją, inne bez, ale też widzimy, że każdy z tych hełmów jest w innym kolorze. Czy tutaj też jakby ta kolorystyka jest szersza niż te trzy, które tu widzimy? I czy może te kolory coś oznaczają? Jakby tutaj kolory oznaczają, jakby nie mają swojego konkretnego oznaczenia, chociaż wiemy, że na przykład w branżach dla elektryków hełm niebieski jest bardzo popularny. Czyli gdzieś tam zwyczajowo coś się zaczyna kształtować. Dokładnie, natomiast nie jest to zapisane gdzieś w jakiejś dokumentacji, ale w hełmach H700 mamy 6 podstawowych kolorów, czyli będzie to biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony. Natomiast dodatkowo w G3000 występują jeszcze dwa kolory, high vis, czyli taki o widocznym kolorze, oraz czarny dodatkowo, czyli dwa więcej, 8, a tutaj 6. Często rozmawiamy również o bezpieczeństwie podczas pracy na wysokości i teraz zastanowiła mnie jedna rzecz. Czy my tych hełmów możemy użyć właśnie do pracy na wysokości? Tak, jeżeli dokupimy do tego specjalny pasek podbródkowy. Te hełmy również mają kompatybilne paski, takie 3-punktowe. Tutaj jest pasek 2-punktowy, które możemy dopiąć po prostu do hełmu i wtedy je zapinać i pracować na wysokości. No ale jakby takie hełmy, które są rekomendowane i znowu idące w stronę komfortu i bezpieczeństwa pracownika, który idzie do pracy na wysokości, to już jest osobna seria hełmów, które występują w trzemie. Szybka zmiana dekoracji. Mamy na stole te hełmy, o których wspomniałaś, czyli te specjalistyczne do pracy na wysokości. Powiedz może na początek, bo ja już widzę, że one zupełnie inaczej wyglądają, ale wskaż te różnice, czym one się różnią od tych, o których mówiliśmy przed chwileczką. Sama właśnie jakby innowacyjność i to, nad czym pracował 3M, żeby stworzyć takie hełmy dla tych pracowników, którzy na tą wysokość wchodzą, to, że jakby brali pod uwagę też wizualne aspekty. One bardzo przypominają już takie hełmy stricte alpinistyczne, które są bardzo wygodne, też dużo lżejsze od tych hełmów zwykłych przemysłowych. Jak też widzisz, one mają bardzo krótkie tutaj daszki z przodu, żeby nie ograniczać widoczności, kiedy wchodzimy do góry i jednak musimy spojrzeć, co się dzieje nad nami bardzo często. No, oprócz tego cała masa innowacji, która jakby została tutaj zastosowana. Nadal mamy możliwość wyboru między hełmami, które są z wentylacją, tak jak tutaj. Są również modele niewentylowane, kiedy wtedy muszą spełnić normy elektryczne, ale co ciekawe, oprócz tej wentylacji bocznej, która została tutaj zastosowana, jest też wentylacja z tyłu, czyli ten pracownik faktycznie znowu ma podniesiony komfort, głowa nam lepiej wentyluje, lepiej oddycha, mniej nam się po prostu poci. No, praca na wysokości to bardzo często praca również na warunkach zewnętrznych, czyli jest to bardzo istotne dla pracowników. Co podobnego pojawiło się, to uwikator, czyli ten znaczek, o którym opowiadaliśmy
dostaliśmy, który sygnalizuje nam, jeżeli hełm byłby poddany zbyt dużej ilości fal UV ze słońca i wtedy musiałby być, jeżeli zblednie, wycofany z użytkowania. Mamy też jakiś nowy srebrny pasek, którego prędzej nie mieliśmy. Tak, tutaj są takie modele, które możemy już w standardzie zamówić sobie, wybrać z dodatkowymi taśmami odblaskowymi. Czyli wszędzie tam, gdzie ta widoczność musi być jeszcze podwyższona, w warunkach zewnętrznych, szaro-buro, okresy jesienno-zimowe, to bardzo istotne, żeby ten Praca po zmroczu przede wszystkim na pewno. Dokładnie, tak jak w całej odzieży roboczej już teraz trend jest bardzo mocno podkreślający te odblaski, tak tutaj też to jest bardzo, bardzo ważne i istotne. Na samej skorupie, tak jak też widzisz, nowe elementy, które się pojawiły, to te takie uchwyty. One dobrze się prezentują, ale mają też swoje jakby konkretne przeznaczenie. Jeżeli chcemy zamontować latarkę nahełmową, to często był problem z tym, że taśmy od tej latarki nam się zsuwają, nie trzymają się w danym miejscu. Tak tutaj możemy sobie po prostu tą taśmę wciągnąć do środka, ta latarka trzyma nam się po prostu stabilnie. I dowolną latarkę zakupioną na rynku jesteśmy w stanie przymocować do tego hełmu? Tak. Tutaj już mamy dowolność wyboru, możemy po prostu swoją, którą do tej pory użytkowaliśmy, również tutaj sobie przypiąć. Oczywiście kompatybilne z jakby wszystkimi możliwymi innymi ochronnikami, czyli również doczepimy sobie tutaj nauszniki ochronne, również doczepimy te duże przysłony, również schowamy sobie pod spód okulary ochronne, ale ciekawostką, która tutaj się pojawia i taką rzeczą nową są takie krótkie osłony twarzy, które zostały właśnie stworzone tylko i wyłącznie do tych modeli hełmów ochronnych. Mamy je w 3 kolorach. W przeźroczystej soczewce, żółtej oraz przyciemnianej. Ona nam sięga mniej więcej do połowy twarzy. Zachodzi nam, jeżeli nie musimy jej użytkować, nad hełm. Kiedy potrzebujemy, po prostu opuszczamy sobie na twarz. No, ciekawe rozwiązanie. Omówiłaś jakby zmiany w tej części skorupy zewnętrznej, a jak to wygląda od środka? W środku dzieje się dużo nowego, bo przede wszystkim zastosowana jest tutaj bardzo innowacyjna więźba. Do tej pory była to sztywna więźba, mogliśmy tylko sobie manewrować tą opaską przeciwpotną, którą sobie omawialiśmy. Natomiast tutaj mamy więźbę Pressure Diffusion i ona w badaniach pokazuje, że ucisk na naszą głowę jest o 20% mniejszy niż w tych poprzednich zastosowanych w trzemie hełmach ochronnych. Więc tu naprawdę możemy sobie mówić o komforcie. Ja ze własnego doświadczenia sama użytkuję ten hełm na szkoleniach, czy wszędzie tam, gdzie jest po prostu wymagane u naszych klientów założenie hełmu ochronnego. I po chwili, kiedy mam go na głowie, już faktycznie go nie czuję. Czyli naprawdę ta więźba sprawia takie wrażenie idealnego dopasowania z naszą głową. Co istotne, w tych modelach w standardzie zawsze mamy regulację śrubową. Tutaj już nie występuje nam regulacja paskowa, tak jak poprzednio, tylko sobie po prostu pokrętłem dostosowujemy to do naszej głowy. Też chyba paski są zupełnie inne niż w poprzednich modelach. Tak, paski podbródkowe to też jest oczywiście możliwość odczepienia ich. Nie musisz, jeżeli nie potrzebujesz i ten hełm nie wiem, będziesz stosował gdzieś na dole, nie na wysokości, to możemy sobie zrezygnować z tego paska. Natomiast pasek też występuje jakby w różnych konfiguracjach. Tu jest takie nowoczesne zastosowanie, ponieważ tutaj mamy pasek magnetyczny, który nam się po prostu bardzo delikatnie i łatwo zapina oraz odpina. Więźba w środku, która jest zastosowana, może być 4-punktowa albo 6-punktowa w zależności od konfiguracji. I teraz jakby rzecz też najbardziej istotna, którym jakby trzem się chwali, to to, że te hełmy są w zależności od ułożenia paska i więźby sklasyfikowane pod względem 2 różnych norm. Czyli mamy normę tą hełmów przemysłowych podstawową EN 397 oraz możemy poprzez inną konfigurację spełnić normę EN 12492, czyli tych hełmów takich alpinistycznych. Więc to jest taka nowość, która pojawiła się na rynku. Dodatkowo, tak jak zauważymy, wyściółany jest ten hełm taką styropianową jeszcze powłoką, co oczywiście ma na względzie nasze bezpieczeństwo, czyli jeżeli coś faktycznie na tej wysokości się wydarzy, będzie nasza głowa jeszcze mocniej chroniona. Na koniec, dla uzupełnienia jakby informacji i porównania z poprzednimi modelami hełmów, powiedz mi jeszcze, czy te hełmy nadają się do pracy dla elektryków oraz jak wygląda sytuacja z kolorami? Czy tutaj też mamy
podobną paletę jak w tamtych hełmach, czy jest może więcej tych kolorów? Jeżeli chodzi o pracę dla elektryków, to część z tych hełmów jest oczywiście certyfikowana pod kątem 1000 V, ale nie możemy wtedy zastosować hełmów z paskami odblaskowymi oraz z magnetycznym zapięciem. Wtedy musimy ewentualnie wybrać inny pasek podbródkowy, no i inną skorupę. Rozumiem. Jeżeli chodzi o kolory, kolorystyka taka jak w G3000, czyli to jest 8 podstawowych kolorów, czyli oprócz tych takich biały, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, mamy również ten Hy-Vee o podwyższonej widzialności oraz hełm czarny. Niby tylko hełm, a tyle różnych możliwości. Ja zapraszam Was na kolejne odcinki Akademii Horusa, a tymczasem nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału na YouTubie i polubić nas na Facebooku. Do zobaczenia, cześć!